Siema, witam w ostatniej już części mojego cyklu, w którym to wspominam całą moją przygodę z grami, począwszy, jak pamiętacie, od roku 1994 aż po rok bieżący 2021. W ostatnim odcinku dotarliśmy do roku 2015, w którym to, jak powiedziałem na zakończenie poprzedniego odcinka, kupiłem sobie konsolę PlayStation 4. Ale zanim to nastąpiło, to wcześniej, tak jak mówiłem, moi koledzy już mieli PS4. Szczególnie u jednego mojego kolegi Matiego, już wielokrotnie wspominanego, bywałem często i grywałem na jego PS4. I co zabawne, nie pamiętam za bardzo, co on tam miał oprócz Diablo, które u niego grałem, ale pamiętam, że graliśmy tam w dema i pierwsze to było demo gry Uncharted 2, które u niego widziałem, które w zasadzie u niego przeszedłem, bo ściągnęliśmy to demko i po prostu dał mi pada i sobie je przeszedłem. I ta gra zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, bo była bardzo dynamiczną grą. To tyle, jeżeli chodzi o wspomnienia z PS4, zanim ją kupiłem. Jeszcze raz przypomnę, kupiłem swoje PS4 w sklepie Biedronka. Zapłaciłem 1699 zł. W zestawie miałem Watch Dogsa, Assassin's Creed Assassin's Creed. Kurde, no widzicie, skleroza. Jakąś grę tą chyba we Francji czy w Anglii oraz trylogię Uncharted. Dlaczego nie pamiętam tego asasyna, bo go Syndicate chyba to był. W każdym razie sprzedałem go od razu tego samego dnia, kiedy kupiłem konsolę, bo ta gra wychodziła następnego dnia, miała swoją premierę, a ja kupiłem PS4, wystawili po prostu w Biedronce do sprzedaży dzień wcześniej, więc kupiłem tą grę dzień przed premierą, a że ona mnie kompletnie nie interesowała, więc od razu wystawiłem ją za 200 zł i od razu dosłownie po 10 czy 15 minutach ktoś ją kupił za 200 zł. Więc już mi się 200 zwróciło. I Watch Dogsa podobnie sprzedałem od razu w folii. Też mnie ta gra nie interesowała. Sprzedałem go za 50 zł, bo ta gra nie była dużo warta. Więc 250 mi się zwróciło. 1700 odjąć 250 to mamy 1450 zł za PS4 1 TB z trylogią Uncharted w roku 2015. Wróciłem wtedy do domu. Nagrałem ten filmik, który jest na moim kanale, czyli unboxing PS4. Już go pokazywałem w poprzednim odcinku, więc nie będę drugi raz go odpalał. No i potem podłączyłem konsolę i odpaliłem trylogię Uncharted. I tak zaczęło się moje granie na PS4. No oczywiście już pierwsze odpalenie Uncharted to jest sam początek gry. To jest też filmik z mojego kanału. To od razu oczywiście bardzo pozytywne wrażenie, mimo że ta gra to jest remake z PS3 i nie ma jakiejś grafiki super, ale jednak Full HD, tutaj chyba nawet było 60 klatek, do tego Full HD no robiło robotę. Obraz ostry jak żyleta, do tego jakieś tam dodane shadery, nie shadery, dzięki czemu wszystko się tak fajnie błyska, ta woda jest taka, wiecie. Więc po przesiadce z Xboxa 360 no to naprawdę robiło to wrażenie. Także no, zaczęło się moje granie na PS4 w roku 2015. Podsumowanie w zasadzie będzie na końcu. Teraz chciałbym przelecieć przez to, w co grałem. W międzyczasie jeszcze pojawi się u mnie jedna konsola Sony, o której wspomnę. I będziemy przelatywać po trofeach. Nie wiem jak można sprawdzić trofea w przeglądarce. Logowałem się do PSN, a niestety tam nie ma takiej możliwości, więc z aplikacji na telefonie porobiłem sobie print screeny mojej listy trofeów i będę mógł Wam tutaj pokazać. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś oglądał mój poprzedni odcinek lub słuchał, to mówiłem tam, że na Xboxie wpadłem w taki szał zakupowy, bo gry były tanie i było ich dużo. Natomiast na PS4 przyjąłem zupełnie odwrotną strategię, bo zobaczyłem, że tamta
strategia się nie sprawdziła kompletnie na Xboxie 360, bo miałem za dużo gier i nie mogłem się na niczym skupić, więc tutaj przyjąłem sobie takie, przynajmniej w pierwszych latach udawało mi się to egzekwować, takie twarde zasady, że nie kupuję gry, dopóki nie przejdę poprzedniej. Czyli masteruję jedną grę, ogrywam ją po prostu, wyciskam w niej wszystko, albo po prostu gram tak długo, aż mi się znudzi i dopiero wtedy sięgam po kolejną. Nie patrzę nawet, czy są jakieś promocje, czy nie ma promocji. Po prostu kupuję to, co chcę i stwierdziłem, że jeżeli będę kupował gry rzadko, bo będę w nie długo grał, to czy ja na przykład będę czekał na promocję i kupuję grę 20 zł taniej, czy kupię ją 20 zł drożej, to już nie będzie miało takiego dużego znaczenia tak naprawdę, bo to nie jest to, że ja będę kupował te gry co tydzień, żeby patrzeć znowu tak bardzo na ceny. Mam takiego kolegę, który ma cyfrowo nakupionych gier dosłownie setki, jeśli nie tysiące. Na Steamie to ma chyba z 1000 gier, na PSC też ma od cholery, bo on wychodził zawsze z takiego durnego założenia, że jeżeli jest promocja na grę, że na przykład kosztowała 200, teraz kosztuje 130 na przykład, to on ją kupi. Nieważne, że tam teraz nie planował ją grać, ale on ma taką zasadę, a co jeżeli teraz mnie najdzie ochota, tak mnie zaśnie, żeby w to zagrać i wejdę na przykład na Store'a i ona będzie teraz w pełnej cenie 200, na przykład 39 zł, a była na przykład miesiąc wcześniej w promocji za 130, a jej wtedy nie kupiłem. I co wtedy? Dla mnie to jest chora zasada, bo kupując tak dużo gier na promocji i tak większość nie zagra, bo po prostu nie starczy mu na to czasu, a wyda w cholerę kasy, bo kupić 10 gier zamiast jednej. Zaoszczędzi na 10 grach, ale zapłaci za 10 gier, tak? Ale dobra, bo trochę odbiegłem od tematu. Więc tutaj chciałbym, jakby to powiedzieć, przelecieć przez tą listę, co grałem. Oczywiście tak ogólnikowo, bo PS4 to była zdecydowanie konsola, na której nagrałem się najwięcej w moim całym życiu growym. Może na PC-cie grałem tylko więcej, tylko że na PC-cie to granie to było zawsze takie, że grałem w to, co było, to, co się udało załatwić, bo zawsze na PC-cie grałem w piraty. Dopiero jak nastały czasy Steama, to dopiero zacząłem grać w oryginały na PC-cie. A na PS4 grałem w to, co chciałem. Czasem coś tam z PS Plusa się zagrało, co się trafiło przypadkiem, ale generalnie to grałem w to, co chciałem. I tak, dobra, bo zamulam. Więc tak, trylogia Uncharted to było pierwsze, co dostałem. I pierwsza część od razu platyna. O sobie też przyjąłem wtedy taką zasadę, no to było coś takiego też miłego dla mnie, co się z czasem przerodziło w coś takiego wręcz odwrotnego, czyli jakby w takie uzależnienie trochę od trofeów i stałem się jakby w pewnym momencie niewolnikiem wbijania trofeów i robienia platyn. Ale to dojdziemy do tego za chwilę, bo jak grałem na Xboxie, to nie zwracałem kompletnie uwagi na achievementy, zwłaszcza, że dużo gier miało online'owe, a to już były często stare gry, więc online już nie działał, albo na przykład seria Halo miała po prostu achievementów online'owych tak dużo, że tak ciężkich, że trzeba by tam piłować setki godzin, żeby się dało je wbić, więc kompletnie się nie przejmowałem achievementami. Natomiast na PSC już od serii Uncharted zauważyłem, że trofiki wbija się jakby przyjemniej. Przynajmniej w tych grach, które tutaj będę pokazywał. No i od razu złapałem tego bakcyla. Grając w Uncharted 1 od razu jakiś tam Trophy Guide przeczytałem, chyba nawet na tym forum Trophy Guide. Nie wiem, czy to jest amerykańskie, czy jakieś. No i zacząłem po prostu jechać po kolei w tej grze na platynę. No i zrobiłem tą platynę. Od razu, za pierwszym przejściem. Przeszedłem od razu grę na najwyższym poziomie trudności, zrobiłem wszystkie trofea. Później zacząłem grać w Uncharted 2, Uncharted 3. Wszystkie splatynowałem. I potem dość długo trzymałem się tej zasady. Później sięgnąłem po The Last of Us Remastered.
czyli kolejny tak naprawdę remaster, nie remake, remaster gry z konsoli PS3, której oczywiście nie miałem okazji ogrywać z racji tego, że nie miałem PS3. No i cóż, ta gra po prostu wyrwała mnie z butów. Fabularnie, tak emocjonalnie, przede wszystkim emocjonalnie, ta gra to moim zdaniem miażdżyła wszystko, co do tej pory w życiu widziałem w grach. Nigdy żadnej gry nie przeżywałem tak emocjonalnie jak The Last of Us i po prostu przeszedłem ją kilka razy. Za pierwszym razem to po prostu, już nie chcę spoilerować, ale są tutaj takie momenty dość takie zwroty akcji, gdzie już myślimy, że coś się stało, że ktoś zginął czy coś, a potem się okazuje inaczej, także tutaj dużo bardzo emocji, też ta więź Joela i Ellie, która się buduje, w ogóle taka troska o tą Ellie mi się załączyła po prostu, jakby to córka była niemalże, żeby tam się jej krzywda nie stała, po prostu coś niesamowitego. Też tłukłem w tą grę bardzo, bardzo dużo na multiplayer, bo miała też fajny tryb multi, właśnie taki powolny. Nie to, do czego przyzwyczaiły właśnie jakieś Battlefieldy czy coś, że tam sieczka i respawn. Tylko tutaj powoli zaczynasz mecz, to masz tam dosłownie 4 kule. Musisz wszystko zbierać. Także świetna gra, świetny single, świetne multi. Bawiłem się bardzo, bardzo dobrze. Zrobiłem też platynę, która nie była łatwa, bo trzeba było przejść grę na poziomie... Znaczy to nie było do platyny, tylko do 100%, ale zrobiłem to. Nie pamiętam, jak się ten poziom trudności nazywał, ale był mega, mega trudny. Nie było nawet paska życia widać, tylko trzeba było na oko oceniać swój stan zdrowia. Nie było nasłuchiwania, także w ogóle masakra. Ale udało się. Kolejna gra, którą grałem, to był Far Cry 4. Tu muszę zaznaczyć, że po Far Cry'u 1, w którego grałem na PC-cie lata wcześniej, to był tak naprawdę pierwszy Far Cry, w jakiego grałem, czyli 1, a później dopiero w 4. Far Cry'a 3 widziałem gdzieś tam przelotnie u kogoś, już nie pamiętam, ale nie grałem w niego tak osobiście. Więc Far Cry 4 grało mi się bardzo też przyjemnie. Bardzo fajna gra, grafika bardzo piękna, jak na tamte czasy. Zresztą jak się przysiadałem z Xboxa 360, to grafika wszędzie wydawała mi się piękna. I w Far Cry 4 to jest chyba jedyna część, w której coś takiego było, ale mogę się mylić, bo nie grałem we wszystkie. Bardzo mi się podobało to, że mieliśmy ten taki domek swój czy tam coś i można było go tam upgrade'ować, że mieliśmy ten ogródek z ziołami, helikopterek potem można było mieć i tam różne takie rzeczy. I to w ogóle te polowania na zwierzęta były fajne, że tam robiliśmy sobie te kołczany, ulepszaliśmy sobie itemy, takie trochę survivalowe wszystko to było. No i te góry, te Himalaje, taki fajny klimat to miało. Także Far Cry 4 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. No i jest to kolejna platyna na mojej liście. Czyli mamy już raz, 2, 3, 4, 5 platyn. Na razie i później w ogóle, tak jak tutaj widzicie, jedziemy cały czas platynami praktycznie. Bardzo długo chciałem się trzymać tego schematu, żeby sobie nie zapaprać listy. Wiecie, listy trofeów, żeby nie mieć tam, bo niektórzy to mają, jak się wejdzie do kogoś na listę, to ma 1000 gier normalnie na liście i tam ma 1%, 2%, 0%, 5%, wiecie o co chodzi. Że tam te gry widać, że są ledwo tam liźnięte, tak jak ja miałem na Xboxie, ledwo tam w ogóle odpalone czy coś, że tam po prostu procent jest bardzo niski i to tak brzydko wygląda. Więc ja chciałem mieć takie, wiecie, wszystkiego na 100% i tak dalej. The Walking Dead to była moja kolejna gra przygodowa. Tą grę chyba kupiłem w jakiejś promocji za jakieś 20 zł czy coś. Była fajna, była też taka dość emocjonalna, dołująca, bo tam co chwila ktoś ginął. Taka gra na raz. Podobała mi się, platyna była bardzo łatwa, bo wystarczyło po prostu przejść grę. To tam nie ma się co za bardzo rozwodzić. No i później kolejną grą kolosem był Wiedźmin Trójka. Już wcześniej Wiedźmina Trójkę miałem pożyczonego od kolegi, pograłem w niego dosłownie ze 2 dni
Tylko ja nie umiem grać w gry pożyczone, tak jak nie umiem czytać książek z biblioteki. Ja muszę mieć swoje, żebym nie miał tego stresu, że muszę to oddać, że ktoś tam może mnie ponaglać, żebym się śpieszył. Ja lubię mieć ten prestiż, tą swobodę taką psychiczną, że nie muszę się śpieszyć, mogę to nawet pół roku przechodzić. No i Wiedźmina trójkę przechodziłem 3 miesiące. 3 miesiące go przechodziłem, a to z tego względu, no, że miałem go w czasach, kiedy już były oba dodatki. Chyba, albo dopiero Krew i Wino miała wyjść. No ale w międzyczasie, zanim doszedłem do tego etapu, żeby zagrać w Krew i Wino, no to ona na pewno już wyszła. Więc po prostu grałem po kolei. Najpierw podstawkę Wiedźmina przeszedłem, później pierwszy dodatek Serca z Kamienia, no i później Krew i Wino. Wiedźmin zajął mi... Słaby filmik wybrałem. Dobra, mniejsza o to. Wiedźmin zajął mi 150 kilka godzin. Chyba, jak pamiętam, skończyłem na 50 tam którymś levelu. 50 chyba którymś levelu. No i tyle. Pamiętam, z tego co pamiętam, to szedłem w szybki atak, chyba w szkołę kota, jak dobrze pamiętam. Kurczę, nie pamiętam już. W szkołę kota, w szybki atak. Miałem te arcymistrzowskie chyba zestaw kota cały. I tak to wyglądało. Gra była świetna, po prostu rewelacyjna. Tutaj nie jest to w ogóle przesadzone, jeśli to co mówią o Wiedźminie. Dla mnie obok The Last of Us to chyba te dwie gry to są dla mnie najwybitniejsze chyba gry w historii. Takie single player oczywiście, no bo tam nie będę porównywał do gier multi. Ale Wiedźmin, jeśli chodzi o historię i w ogóle 3 miesiące grałem w tą grę. 150 godzin, 3 miesiące, no to nie grałem widocznie aż tak dużo. No ale tyle czasu mi to zajęło i była to rewelacyjna gra. Dobra, możemy jechać dalej, bo widzę, że wolno mi to idzie, a gier jest sporo. Postaram się tak teraz pokrótce. Podróż to była też gierka chyba z PS Plusa. Bardzo fajna, kolorowa, ładna gra. Zombie. I tutaj mamy pierwszą wtopę. Jest to pierwsza gra, w której nie zrobiłem platyny, bo mi się nie chciało. Bo musiałbym przejść grę w tym hardkorowym trybie, że jak raz zginę, to koniec. I save się nadpisuje, więc musiałbym albo przejść nie ginąc, albo musiałbym co chwila robić save'a i kopiować go sobie na pendrive'a, a jak zginę, to go kopiować z powrotem i jeszcze raz próbować. Więc stwierdziłem, że mi się nie chce i to jest pierwsza gra, w której nie zrobiłem platyny. No w podróży nie ma platyny, ale mam 100%, bo tutaj nie była po prostu platyny. I kolejna gra to jest gra, na którą byłem najbardziej zahypowany chyba w ogóle w historii. Już przed miesiące czy tam tygodnie przed premierą już oglądałem jakieś filmiki, jakichś pokazów, jakieś bety, jacyś tam duży youtuberzy już mieli jakiś tam wczesny dostęp, już tam na PC-tach pokazywali jakieś cuda, Just Cause 3, co oni tam wyczyniają. Po prostu miałem taki hype, takie ciśnienie na tą grę, że odliczałem dni do premiery po prostu tak jak jeszcze nigdy wcześniej. No i zrobiłem preorder tej gry chyba w Euro RTV AGD, jak pamiętam. Kosztowała chyba 239 zł. Wtedy chyba takie były jeszcze ceny nowości. No i przyszedłem pierwszego dnia z tą grą. No i co? Zacząłem grać. Gra była bardzo fajna. W zasadzie dostałem wszystko to, co chciałem, jeżeli chodzi o pod względem gameplayowym i jakimś tam, no fabularnie, no to wiadomo, że nie oczekiwałem niczego, bo mi się wydaje, że w Just Cause'a nie gra się dla fabuły. Fabuła była słaba, misje fabularne też były słabe. Było dużo misji takich, że trzeba kogoś ochraniać, nie lubię takich misji. Ale sama gra, sama miodność z tego wszystkiego, demolki i tak dalej była rewelacyjna. Więc Just Cause 3 był świetny, tylko niestety minusem tej gry była skopana optymalizacja, przez co gra strasznie lagowała, strasznie miała spadki animacji. Rzadko kiedy chodziła w 30 klatkach, to później zaczęło się robić zadymy. Jak wszystko zaczęło wkoło wybuchać, to gra potrafiła po prostu tak
tak zwolnić, że masakra. A później jak wyszły dodatki, szczególnie ten z mechami, to już w ogóle był kosmos. Jak się mechem zaczęło coś demolować, to animacja wręcz po prostu klatkowała jak pokaz slajdów. I to była największa wtopa tej gry. Ale poza tym gra świetna, platyna bardzo ciężka, przez jedno trofeum, gdzie trzeba było latać, zrobić na 5 gwiazdek takie przeloty tym wingsuitem przez wszystkie takie kółeczka. Były chyba 4 takie tory do przelecenia, które były tak wyżyłowane, że pamiętam, że siedziałem wtedy chyba z 4 dni co dzień po kilka godzin i w kółko ogrywałem tylko te challenge. W kółko i oglądałem na YouTubie filmiki, jak ktoś to przechodzi i próbowałem identycznie to odtworzyć. No i w końcu tam jeden pęk, drugi pęk, trzeci, no i ten ostatni, już pamiętam, ostatniego dnia siedziałem 2-3 godziny i w kółko. Jak skopałem na początku, to od razu restart i tak tym sposobem udało mi się splatynować tą grę. Nie było to łatwe, ale udało się. I to była chyba najdroższa gra na PS3, jaką kupiłem, bo to była chyba jedyna gra też, jaką kupiłem na premierę. Potem stwierdziłem, że nie ma sensu, warto chwilę poczekać i kupić trochę taniej. Nie miałem zresztą nigdy już później tak wielkiego ciśnienia. Następna gra Battlefield 4, którą kupiłem gdzieś w promocji za jakieś 20 parę złotych. Kampanię przeszedłem szybko, krótka, wiadomo jak to Battlefield. Nic szałowego. Za to tłukłem dużo na multi i zrobiłem platynę. Nie ma się co rozwodzić. Far Cry Primal. Kolejna fajna gra i do tego krótka. I cóż, miła odmiana. Taki Far Cry 4 można by powiedzieć niemalże identyczna gra. Tylko że po prostu w świecie Neandertalczyków, mamutów i no bardzo fajne, bardzo miła odmiana. Fajnie się przejmowało tutaj obozy właśnie tych różnych dzikusów, bo to były walki tych różnych plemion. Można było jeździć na mamucie. Miało się taką fajną sowę, co była niczym dron, że mogła zrzucać bomby, atakować przeciwników. Świetna sprawa. No dobra, gra dość krótka, tam z 20 godzin do platyny. Szybko poszło, bawiłem się świetnie. Lords of the Fallen, kolejna gra z PS Plusa, którą po prostu przeszedłem i jeszcze nie cisnąłem na platynę, bo gra była cholernie trudna. Tabletop Racing, kolejna gra z PS Plusa, też fajna, tam takie wyścigi na, wiecie, coś jak Micro Machines z małymi resorakami. Grafika taka sobie, gra w sumie bez szału. Chciałem zrobić platynę, ale było dużo trofeów na multi, a mało graczy, więc nie bardzo mi się to udało. Następnie GTA San Andreas, platynowałem tą grę. Nie było to aż takie trudne, bo nie było wymogu, nie było trofea na przykład, żeby przejść grę na 100%, więc nie musiałem tak bardzo cisnąć wszystkiego. Gra, przeszedłem ją już pierdyliard razy na PC-cie, więc nie ma co tutaj za bardzo się rozwodzić. Tomb Raider Definitive Edition, chciałem zobaczyć tę grę w trochę poprawionej właśnie grafice, no ale już mi się nie chciało jej przechodzić, no bo ją wymasterowałem na Xboxie. Mad Max. To była gra, którą jak przeszedłem ją, ale też odpuściłem sobie trofea, bo były zbyt ciężkie. Znaczy może nie to, że trudne do zrobienia, tylko zbyt czasochłonne i nudne. Nie lubię takich trofeów nudnych, gdzie trzeba tam wielokrotnie powtarzać tę samą czynność bezsensownie. Chociaż Unchartedy też tak mają, no ale w Uncharted nie jest to tak męczące. Bo można to łatwo obejść, wystarczy tam robić replay, odtwarzać cały czas checkpointa i powtarzać daną sekwencję. No, w Mad Maxie niestety to było dużo gorsze. I była to pierwsza gra, która spowodowała u mnie kryzys w graniu. Chyba mnie po prostu ta gra zmęczyła. Była to gra od twórców w ogóle Just Cause'a trójki. Właśnie ona się ukazała przed Just Cause'em trójką. Ogólnie była to fajna gra, też miała ładną grafikę, fajny ten taki klimat, chociaż w kółko tylko te same pustynie, no to już mogło się znudzić, ale też to był taki model rozwoju
Trochę postaci się ulepszało i trochę się ulepszało też samochód. Co mi się tu popsuło? Ulepszało się też samochód, potem można było w ogóle mieć różne samochody. No i walczyło się, wiadomo, na drodze. No i system walki wręcz też był fajny, taki skopiowany trochę chyba ponoć z tych gier z Lord of the Rings, czyli to są Shadow of Mordor. O, to jest z tego ponoć wzięte. I no, dobry system walki, bardzo mi się podobał. Na pewno lepszy niż mają Assassin's Creed. Także no gra spoko, grafika ładna, ale po prostu jakoś mnie zmordowała strasznie. Że jak ją przeszedłem, to już po kolejną grę nie miałem ochoty w ogóle sięgać. I to był taki pierwszy taki kryzys growy i wtedy pamiętam, że jak przeszedłem Mad Maxa, to przez kilka miesięcy nie grałem w ogóle na... Chyba 2-3 miesiące w ogóle nie odpalałem PS-ki. Zająłem się tam innymi rzeczami i musiałem odpocząć od grania. A później wyszedł Uncharted 4, to znaczy on wyszedł już wcześniej, ale ja go nie kupiłem, bo mi szkoda było kasy. Poczekałem aż staniał, już nie pamiętam za ile go kupiłem. No ale w końcu go kupiłem i to była kolejna gra, która urwała mi dupę. No bo była po prostu świetną grą. No i przede wszystkim też z rewelacyjną grafiką oczywiście. No i też takie lokacje, gdzie tam był taki jakby półotwarty świat, tak jak na Madagaskarze na przykład jeździło się samochodem. No bawiłem się świetnie, gra chyba wyciskała graficznie poty z konsoli. Także była rewelacyjna, też zrobiłem platynę. Później dodali jeszcze, na multi też sporo grałem. Też bardzo fajne było multi. Już wcześniej w ogóle grałem w betę tej gry, też miałem filmik na kanale z tego. Mam do dziś zresztą. I później dodali jeszcze ten tryb hordy, taki fajny, też to grałem. Ale nie miałem z kim grać, więc grałem tylko sam. Bardzo fajna gra. Tutaj jakiś grafik z PS Plusa. Rise of the Tomb Raider. Tą grę kupiłem, pamiętam, za jakieś 80 zł, używaną oczywiście. Przeszedłem i sprzedałem od razu. Totalnie nie urwała mi tyłka. Dla mnie bardzo odtwórcza i no bez szału. Disc Jam, kolejna gra z PS Plusa, jakaś popierdółka. Dragon Age Inquisicja, gra, w którą pograłem chwilę i kupiłem ją od kolegi chyba za 25 zł. Pograłem w nią chwilę, nie spodobała mi się, więc ją sprzedałem od razu. No i widać, że 1%, więc szkoda gadać. Spy Chameleon, indeks PS Plusa i nic szałowego. GTA 3 to kupiłem w promocji kiedyś GTA 3, Vice City, San Andreas chyba w takim pakiecie, jak pamiętam. No GTA 3 nie grałem za bardzo. Tak jak kiedyś mówiłem, nie wiem, w którejś części, że od GTA 3 w sumie nigdy tej gry nie przeszedłem, bo jak była nowością, to nie chodziła mi, bo miałem zasobowego PC-ta, nie miałem PS2, a jak później jak już miałem mocniejszego PC-ta, to grałem w San Andreas i Vice City. GTA 3 już mi jak przeszło po prostu obok. The Order 1886 to kolejna gra, którą splatynowałem. Miała łatwą platynę. Gameplayowo była to bardzo fajna gra. Tylko miała dużo nudnych filmików. W ogóle ten świat był niby fajny, niby wszystko super, ale też miała dużo takich momentów, takich trochę beznadziejnych. Na przykład takich misji szpiegowskich, gdzie tam trzeba było się czaić. No to na przykład przeciwnicy byli tak rozstawieni, że ich ścieżki się w ogóle nie nachodziły na siebie, więc jak nawet się kogoś zabiło czy coś, to nie było szans, że ktoś wykryje zwłoki, tylko tak chodziliśmy od jednego do drugiego. To było takie na siłę wydłużanie, moim zdaniem, w ogóle niczemu to nie służyło. A gra była super, miała w ogóle taki tryb panoramiczny jak filmy kinowe. To było trochę niewygodne dla mnie do grania. Jedyna chyba taka gra. Ale ogólnie grało się dobrze, grafika była rewelacyjna. I to taki trochę Uncharted w takim świecie dziwnym, takim jakby takim steampunkowym trochę. No tyle mogę powiedzieć o tej grze. Była fajna. Wolfenstein New Order, taki chwalony, a ja się odbiłem od tej gry, nie przeszedłem jej całej. I dochodzimy do Final Fantasy XV, czyli do gry,
z serii Final Fantasy. To jest taka seria, którą ja można powiedzieć uwielbiam, ale w ogóle bez powodu. Dlaczego tak mówię? Ja wielokrotnie próbowałem w większość części tej serii grać i nigdy żadnej nie przyszedłem. Próbowałem grać w te stare jedynki, dwójki, ich takie remastery odświeżone, ale to było zbyt archaiczne. Grałem kiedyś na emulatorze w 4, 5 i 6 ze SNES-a, ale w każdej się gdzieś tam szybko zacinałem i traciłem zapał. Grałem w 7 na PSX-ie i na Steamie też ją mam. Też nigdy nie doszedłem jakoś szczególnie daleko. W 8 też trochę grałem na PC-cie i na PSX-ie. 9 w sumie nie grałem. Później na PS2 próbowałem grać w 10, grałem trochę w 12 chyba najdłużej, bo chyba z 10 godzin przy niej posiedziałem, ale też w końcu dałem sobie spokój. Później na Xboxie 360 pograłem trochę w 13, też jej nie przeszedłem, bo na Xboxie, no to tak jak mówiłem, miałem zbyt dużo gier, przez co po prostu odwracały moją uwagę, więc może jakbym miał tylko tą 13, to bym ją przeszedł, bo już była taka bardziej nowoczesna. I Final Fantasy XV to jest pierwsza i póki co jedyna część Final Fantasy, którą przeszedłem, której nawet mam platynę. Tylko nie przeszedłem dodatków, które kupiłem. Co prawda napaliłem się, kupiłem je, ale już mi się nie chciało wracać do tej gry i nigdy w niej nie zagrałem. Czyli w te DLC i Prompto, tam Gladio, Ignis i Ardyn. Nigdy w niej nie... Mam je, ale nie grałem w nie. Przeszedłem tylko podstawkę i splatynowałem. Gra mi się bardzo mi się podobała. Otwarty świat w ogóle. Jak zaczynałem w tą grę grać, dość wcześnie ją kupiłem. Ona też dość szybko taniała, bo była bardzo dziurawa. Tą grę to w ogóle oni kończyli ją robić już po premierze i na początku była strasznie dziurawa, później jak ją łatali, to dodawali do niej w ogóle misje, żeby wypełnić luki fabularne, dodawali filmiki, których wcześniej nie było. Jak ja przeszedłem grę, a później pożyczyłem ją kumplowi Matiemu i jak on ją przechodził, to tam miał cutscenki i misje, których ja nie miałem, bo jeszcze ich wcześniej nie dodali. Więc jak ja grałem, to w ogóle przeszedłem tą grę i się głowiłem, o co w niej chodziło, bo była tak dziurawa fabularnie. Jeszcze jak ja grałem, to ten ich samochód, ta Regalia, to on jeszcze miał tą wersję tylko taką tej limuzyny, gdzie się nie dało zjechać z drogi, on jechał jak po szynach. Dopiero po kilku dniach jak grałem, to dosłownie wyszła aktualizacja, w której to dodali ten Monster Trucka, takiego, że można swobodnie sobie było jeździć po całych bezdrożach. Także ta grę można powiedzieć, że trochę za wcześnie w nią grałem, bo jeszcze była niepołatana, ale była świetna, naprawdę świetna. Korzystałem też z poradników na YouTubie, jak szybko tutaj levelować, czyli zbieranie tych rare coinów, jeżeli ktoś grał, to wie, z czego robiliśmy takie czary, które dodawały bardzo duży increase do doświadczenia, plus spanie w hotelu, który dawał chyba razy 3, jedzenie jeszcze lasagne, chyba razy 2 do doświadczenia, że można było dosłownie momentalnie wbić jakieś ekstremalnie wysokie levele. I w ogóle jak ja grałem w tą grę, to doszedłem do levelu 99, czyli do limitu jakby, a później wyszła aktualizacja, która dodała chyba do 120 poziomu. Więc trochę tam jeszcze później pograłem, wbiłem, nie wiem, do 107 chyba doszedłem, czy coś takiego. I no później już mi się nie chciało w to grać. Także sporo o tym mówię, bo to była świetna gra i to była też gra, w którą grałem po prostu oporowo dużo. W weekendy to po prostu wstawałem rano i grałem od rana do wieczora. No w tygodniu po pracy no to mniej, ale to też jak wracałem zjadłem, no to na przykład od 17 czy od 18 do 23, 5 godzin dziennie. Ja splatynowałem tą grę w 2 tygodnie i miałem na liczniku chyba z 80 godzin. To jak sobie przypomniecie, co mówiłem przed chwilą o Wiedźminie Trójce, którego grałem 3 miesiące i miałem 150 godzin, to tutaj 80 godzin razy 2, to w miesiąc czasu bym przeszedł Wiedźmina, gdybym grał tak intensywnie jak w to, a Wiedźmina grałem 3 miesiące. Więc to było szaleństwo.
Dalej, Everybody's Gone to the Rapture to gra z PS Plusa, którą uparłem się, że splatynuję, bo właśnie, tak jak mówię, wpadłem w te sidła platyn i trofeów. Mój kumpel jeden kiedyś mi powiedział, że jak on by miał tak grać właśnie pod trofea, to straciłby całą chęć do grania, bo gra przestałaby być przyjemnością, a stałaby się jego pracą, bo miałby obowiązki. A ja z kolei lubiłem taki system właśnie, to było dla mnie takie działanie zadaniowe, bo ja lubię działać zadaniowo. Lubię w ogóle stabilizację taką w życiu, kiedy wiem, co mam robić, lubię rutynę. To daje mi takie poczucie bezpieczeństwa. Taka praca, że nie wiem, co się stanie, nie wiem, co robić, jest zawsze dla mnie stresująca. Dlatego może na przykład nie lubię takich gier jak nie God of War, tylko Dark Souls czy coś, bo tam nie wiadomo, gdzie iść, nie wiadomo, co robić, łatwo zginąć i te gry są dla mnie takie właśnie przez to trudne i no źle się odnajduję w takich rzeczach. A tutaj w tych grach, jeżeli wiem, co robić i do tego jeszcze wiem, pod co jakby ustawiać swoje działania, czyli pod konkretne trofea, no to takie działanie zawsze mi odpowiadało i lubiłem to granie, to traktowałem to jak wyzwanie, żeby zdobywać trofiki. I tak to szło. Kurde, widzę, że już dużo czasu minęło, chyba trzeba będzie podzielić ten odcinek na 2 części. Kolejna gra, Infamous Second Son, to była gra z PS Plusa również, ale to była rewelacyjna gra. I właśnie tutaj to jest pierwszy chyba przypadek, w którym mogę powiedzieć, że dobrze, że miałem PS Plusa, bo ominęłaby mnie świetna gra, bo podejrzewam, że sam bym nigdy jej nie kupił, bo jakoś kompletnie, znaczy widziałem, że ma fajną grafikę i w ogóle ten motyw jest dość taki ciekawy, ale chyba sam bym się na nią nie zdecydował mimo wszystko. I bym w nią po prostu nigdy nie zagrał, ominęłaby mnie ta gra. A przez to, że ją dostałem, no to stwierdziłem, że wypróbuję. Okazała się rewelacyjna. Naprawdę świetna gra. Przeszedłem ją, bo zrobiłem platynę, więc musiałem ją przejść 2 razy. Raz jako dobry i raz jako zły. I ani trochę się przy tym nie nudziłem. Grało się rewelacyjnie. Tak innowacyjny sandbox. No, dawno takiego nie widziałem. Szkoda, że nie ma kolejnej części, bo chętnie bym zagrał. Świetna gra to była, naprawdę świetna. I dość krótka jak na sandboxa, także nie było tutaj jakiegoś mega długiego grania. Day of the Tentacle to jakaś przygodówka, też z PS Plusa. Platynę zrobiłem z poradnikiem, bo było ciężko. Diablo, no to tak jak mówiłem, grałem w opór. Chyba 2 trofeów mi tutaj brakuje do platyny, ale no ile można grać w jedną grę. Atelier Sophie to taki JRPG, chwilę pograłem, ale jakoś się odbiłem. Ratchet Clank, no fajna gra, przeszedłem raz. Do platyny trzeba chyba z 2 czy 3 razy przejść, więc już mi się nie chciało. GTA Vice City, kolejny starość, grałem z sentymentu. Niewiele mi brakuje do platyny. Zrobiłem to takie głupie trofeum, którym trzeba było pada zostawić w jednym miejscu z wcisniętym strzelaniem w helikopterku przez chyba 10 godzin czy tam 5. Żeby nabijało nam punkty, bo tam trzeba było ileś milionów punktów nabić. No, to się nazywa chyba trofeum Take the Cannoli, czy coś takiego. Możecie sobie wygooglować, jak jesteście ciekawi. To porąbany trofik, którego się nie da wbić normalnie, tak legalnie. Nie wiem, kto to wymyślił. Assassin's Freedom Cry to gra z PS Plusa, w ogóle mi się nie podobała. Na szczęście była bardzo krótka, więc ją przeszedłem. No to jakaś darmowa gierka, Hotline, no to wiadomo. Wormsy. Są gry z PS Plusa, Bloodborne, też się od niego odbiłem, chyba na 3. bossie się zawiesiłem. To PS Plus chyba też, także już tak szybko przelecimy. Battlefield 1 z PS Plusa chyba. W ogóle w to nie grałem. Chyba odpaliłem raz multi. W kampanii mi się w ogóle nie chciało grać. Battlefront to kupiliśmy z kumplem sobie, żeby grać na multi. Trochę pograliśmy. Było fajnie. Uncharted Zaginione Dziedzictwo to już kupiłem w czasach, właśnie teraz dochodzimy do tych czasów moich, kiedy miałem PS Vita już. Czyli jeszcze tutaj przelecę trochę parę gierek tak szybko i chyba zakończę ten odcinek i podzielę go na 2 części, bo
Widzę, że już gadam długo, a jeszcze do końca jest trochę czasu. Na końcu chciałbym podsumować serię i tak dalej, więc nie chcę tutaj znowu lecieć jakoś super na szybkości, wiecie. Więc tak, przelećmy jeszcze tą stronę z trofeami. Więc tak, Uncharted Zaginione Dziedzictwo, to pamiętam, że grałem w to już chyba, bo ja tak tutaj mówię jak grałem, ale nie mówię w których latach. No nie wszystko też doskonale pamiętam, ale bo ja w ogóle na PS4 na początku grałem na monitorze od komputera, no bo mieszkałem jeszcze u rodziców. Nie miałem miejsca tam na taki duży telewizor, więc grałem sobie na monitorze. I to chyba właśnie gdzieś do czasów mniej więcej właśnie Bloodborne'a chyba. I później się wyprowadziłem i kupiłem sobie w końcu telewizor 55-calowy i zacząłem grać w końcu po ludzku, tak, na dużym ekranie. No i właśnie od tego momentu już grałem na dużym ekranie. Uncharted Zaginione Dziedzictwo, no to pokazała ta gra właśnie pazur na dużym ekranie, miała świetną grafikę. W zasadzie taką jak 4, no. Nie była, tylko że to się działo tak w dżungli, więc tutaj było dużo tej zieleni, dużo tej roślinności. Gra wyglądała fajnie, grało się też jako Chloe, więc też dość ciekawa postać z tej serii. No i gra była bardziej Tomb Raiderowa, było więcej jakichś tam zagadek, penetrowania różnych miejsc, a strzelania było troszkę mniej niż w innych częściach serii Uncharted. Niemniej jednak była to bardzo dobra gra, ale też właśnie to już się zaczęły dla mnie też te czasy, jak się wyprowadziłem, już takie bardziej odpowiedzialne, kiedy już, że tak powiem, wszystko jest na mojej głowie, a nie tylko, żeby, wiecie, iść do pracy, wrócić z pracy i tam za wiele się nie przejmować. Już miałem na głowie cały dom, więc już to tak jakby platynowanie poszło w odstawkę. Teraz już grałem sobie tylko rekreacyjnie i tylko po to, żeby sobie grę ewentualnie przejść. Już niestety musiałem olać robienie platyn, no bo nie miałem już na to zwyczajnie czasu. Więc Uncharted Zaginione Dziedzictwo, można powiedzieć, to była pierwsza taka gra, w której chciałbym zrobić platynę, ale już świadomie z tego zrezygnowałem po prostu z braku czasu. No i później kolejna gra to był Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. Tylko to już pewnie mi się włączy wersja. Nie, z PS4. Dobra. To była gra też, to był remake, chyba nie remaster, tylko remake gry z PS2. Kolejnej gry po prostu rewelacyjnej, w którą grałem kiedyś na PS2, ale nie przeszedłem jej wtedy całej. Doszedłem bardzo daleko, bo jak grałem w ten remaster, to właśnie pamiętałem bardzo duży fragment gry, ale nie całą. Natomiast na PS4 grę sobie przeszedłem po prostu całą. No i była rewelacyjna, no co tu dużo mówić. Jak ktoś grał w tą grę, no to wie, że on ma niesamowity po prostu klimat. Chętnie bym kiedyś do niej wrócił i sobie właśnie przeszedł, sprawdził, czy pamiętam jeszcze taktyki na wszystkie kolosy, bo była to zdecydowanie świetna gra, no i taka bardzo innowacyjna. To taka samotność, że podróżujemy właśnie po tym świecie, nic tam nie ma oprócz kolosów. No świetna gra, naprawdę bardzo dobrze się bawiłem. No i też tak jak mówię, dałoby radę zrobić tutaj platynkę, ale z braku czasu już tego nie zrobiłem. Far Cry 3 jest to gra, której nie kupiłem, tylko dostałem ją, jak kupowałem sobie Season Passa do Far Cry'a 5, który gdzieś tam dalej się pojawi na mojej liście trofeów. Odpaliłem go, pograłem chwilę, ale odpaliłem go po Far Cry 5, więc grafika mnie trochę poraziła, już nie robiła takiego wrażenia, więc jakby nie grałem w to, skupiłem się na innych tematach. No i Need for Speed Rivals to jest gra chyba z Plusa, jak pamiętam, też się od niej odbiłem, więc to jesteśmy już tak naprawdę w roku 2018, czyli kupiłem konsolę w listopadzie 2015, doszliśmy do roku 2018, przeszedłem trochę gier, tak jak widzieliście, dużo platyn wbiłem, zmieniłem, tak jak mówiłem, swoje nastawienie do grania, czyli
przestałem kupować tak jak głupi po prostu mnóstwo gier, w które nie będę miał czasu grać, tylko skupiłem się na graniu po kolei w jedną grę i w kolejną, i w kolejną, i w kolejną i tak dalej. Stwierdziłem, że to będzie zdecydowanie lepsze i zdrowsze dla mnie i dzięki temu będę mógł naprawdę czerpać przyjemność z grania, a nie się rozpraszać tytułami, których jest za dużo i w które nie będę mógł zagrać. I jesteśmy, tak jak mówię, w roku 2018, w którym to właśnie gram już na dużym ekranie, już u siebie w domu. I w tym roku też kupiłem PS Vita, bo, znaczy to powiem może już w kolejnym odcinku, bo trzeba będzie jednak, myślałem, że się wyrobię, ale jednak nie chcę tak bardzo po łebkach też lecieć, zwłaszcza, że tu już jest koniec tego cyklu, więc jakby kończę ten odcinek i w kolejnym będziemy kontynuować tą historię moją z PS4. I to kolejny odcinek będzie już ostatnim odcinkiem właśnie. Myślałem, że ten będzie ostatnim, ale jednak się jakoś przedłużyło. Więc w kolejnym odcinku będzie już zakończenie, będzie podsumowanie całości cyklu oraz powiem o moich planach też na przyszłość. Także będzie, myślę, ciekawie. A na razie to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i cześć.